Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, nowy szczyt inflacji w Polsce. Inflacja, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Szok. Nowy szczyt inflacji w Polsce. Inflacja, co dalej? Dla krajowych aktywów najważniejsze dzisiejsze dane to były te dotyczące inflacji w naszym kraju za luty. Okazało się, że inflacja jest niższa niż zakładały prognozy. 18,4 to, jak widzimy, względem prognoz mniej niż zakładały prognozy i myślę, że procesy dezinflacyjne już tutaj bardzo wyraźnie widać i są one jednym z głównych czynników, dlaczego inflacja w Polsce nie sięgnęła poziomu 20%, bo szczyt inflacji prawdopodobnie był w październiku, a to, co się teraz działo, ten spike taki inflacyjny, był wynikiem tylko zmian administracyjnych, które się kumulują i te zmiany cen administrowanych teraz mają wpływ, nie zaburzają one trajektorii inflacyjnej, ponieważ tendencje dezinflacyjne przede wszystkim teraz już zaczynają oddziaływać, plus statystyczny efekt bazy i to on właśnie będzie sprawiał, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie spadać, o czym za chwilę będziemy mówić zdecydowanie więcej. Jakie są składowe teraz inflacji? Widzimy, że paliwo było jedną z tych czynników, które najbardziej podbijało tą inflację i jeżeli będziemy wkrótce obserwować spadki cen nośników energii i paliw, to tendencje dezinflacyjne jeszcze bardziej przyspieszą spadki inflacji w następnych miesiącach i w następnych kwartałach. Mamy do czynienia także ze zmianą koszyka inflacyjnego GUS-u. Jak widzimy, nowy skład tego koszyka nawet doprowadził do tego, że te zmiany w koszyku pokazują, że inflacja była po weryfikacji mniejsza niż zakładały wcześniejsze odczyty. To także jest bardzo ciekawe zjawisko, ale najważniejsze dla nas jest to, co będzie w przyszłości, jakie będą perspektywy inflacyjne, co się może wydarzyć i jak rynek na to patrzy. Przede wszystkim najważniejszym rynkiem, który wprost dyskontuje zjawisko, jakim jest inflacja, są obligacje polskie. Jak widzimy, nawet po tych danych, które się dzisiaj pojawiły, które teoretycznie powinny dać nam szczyt inflacyjny, chociaż ja osobiście uważam, że szczyt inflacji był w październiku, nie widać jakiejkolwiek negatywnej reakcji polskich obligacji na te dane, co naprawdę oznacza, że ci, którzy mają gigantyczny kapitał liczony w miliony, w miliardach euro, dolarów, funtów, złotych itd., oni już dawno grają na to, że zjawisko dezinflacji będzie wkrótce postępowało, że warto teraz kupować polskie obligacje. I fakt, że podczas ostatniej korekty, w ostatnich tygodniach nie sięgnęliśmy nawet poziomu 7%, to jest najlepszy dowód na to, że teraz właśnie są kupowane polskie obligacje i że na procesy dezinflacyjne, na bardzo gwałtowny spadek inflacji inwestorzy spekulują, otwierają swoje pozycje. Zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ każda korekta w tendencji osłabienia polskich obligacji sięgnęła poziomu około 30-33%, 1/3 zniesienia ruchu na rentownościach. Więc ostatnie minima, przypominam ten wykres, który był dzisiaj o poranku zamieszczony. Jeżeli ostatnie minima na rentowności polskich obligacji zostaną pokonane, będzie to oznaczało, że polskie obligacje naprawdę wchodzą w następną fazę hossy, fazę gry na spadek w Polsce inflacji, na to, że w perspektywie będziemy świadkami obniżek stóp procentowych i że najgorsze na negatywnym zjawisku, jakim jest inflacja, jest już za nami i to przechodzi już do historii, zwłaszcza tej historii krótkoterminowej, a perspektywy krótko i nawet średnioterminowe będą bardzo korzystne. Co teraz widać na przyszłych stopach procentowych? Jak rynek to obstawia? WIBOR 3-miesięczny dopiero prawdopodobnie zareaguje dopiero jutro, bądź też w kolejnych dniach, ale na perspektywach dotyczących stóp procentowych, czyli na kontraktach FRA, widzimy cały czas, że rynek po tych danych, które poznaliśmy dzisiaj, które pokazują, że szczyt inflacji w Polsce według danych statystycznych został osiągnięty, one cały czas sygnalizują, że do końca września będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce, a do końca tego roku będą aż 3 obniżki o 0,25 punkta procentowego i w takiej sytuacji są zachowane te wskazania, które były wcześniej wygenerowane przez rynek przyszłej stopy procentowej, a to bardzo pozytywnie oddziałuje na perspektywy co do inflacji
i rynek ewidentnie wierzy w to, że projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, która w sposób zbiorczy pokazuje nam obrazowo, jak ma zachować się inflacja i że ten spadek inflacji, że procesy dezinflacyjne będą przyspieszały, to ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. Ja osobiście spodziewam się nie tylko spadku inflacji poniżej 10% w drugiej połowie tego roku, ale także zbliżenia się inflacji do poziomu 5, 6, 7% w grudniu tego roku, jeżeli oczywiście nie zajdą żadne negatywne czynniki, które mogłyby zaburzyć, które są teraz niemożliwe do przewidzenia z powodu tego, że są one losowe. Jak reaguje rynek krajowej waluty? Dzisiaj mamy także lokalną specyfikę, ale rynek krajowej waluty raczej reaguje tylko w niewielki sposób. Mamy główny ruch na euro-dolarze. To jest teraz czynnik, który powoduje lekkie osłabienie krajowej waluty, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara, ale jak widzimy, euro-złoty nie jest w stanie nawet trwale wyjść na poziom 4,70, a to jest sygnał, że cały czas inwestorzy z zagranicy kupują polskie papiery, wchodzą do polskiego rynku poprzez kupowanie polskiego złotego i zachowanie euro złotego i dolar złotego bardzo dobitnie to pokazuje. I znalazłem także bardzo ciekawy tweet oddający nam odpowiedź na pytanie, czy złoty jest silny, czy też słaby, i ten wskaźnik pokazujący siłę krajowej waluty, tak zwany wskaźnik RIR, jednoznacznie nam pokazuje, że raczej można mówić o sile krajowej waluty, a nie jakiejś rekordowej słabości. Warto sobie ten wykres zapamiętać. Jego wnioski, które z niego płyną, są bardzo ciekawe, interesujące i przeczą obiegowej opinii o sile albo słabości krajowej waluty. Raczej w opinii publicznej mamy do czynienia według nich ze słabością krajowej waluty, a według tego wykresu mamy do czynienia z siłą krajowej waluty. Mamy także do czynienia z tendencją wyprzedaży polskich akcji, ale jest to przede wszystkim związane z tym, co się dzieje teraz na bankach w Europie, o czym będzie za chwilę, ale WIG20, tworząc nowe minima, rusza, przebijając zniesienie Fibonacciego 38,2%. Naprawdę otwiera sobie teraz przestrzeń do dalszych mocnych spadków, warto o tym pamiętać, ale na tle zachowania uśrednionego indeksu rynków emerging markets, rynku akcyjnego, widać, że polska giełda raczej zachowuje się optymistycznie dobrze, a nie jest tutaj jakimś liderem spadku. I w tej sytuacji, drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę, co teraz jest głównym czynnikiem, który powoduje strach, wyprzedaż i panikę na rynku. Są to oczywiście obawy o banki. I w tym miejscu zachęcam do specjalnego dodatkowego raportu poświęconemu odpowiedzi na pytanie, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank. Ten raport jest tam na dole, link w opisie i link w komentarzu. Odpowiedź tam będzie na pytanie, dlaczego ten bank upadł. Czy winny jest tylko spadek cen obligacji? To jest bardzo interesujące zagadnienie. Oraz które banki są teraz najbardziej zagrożone. Dlatego warto naprawdę ten raport poczytać, zaznajomić się z wnioskami, które wypływają z tego raportu. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. No i przejdźmy teraz do tego wydarzenia, które teraz powoduje gwałtowną wyprzedaż, panikę i strach na europejskim rynku bankowym. Wiąże się to z sytuacją banku Credit Suisse, który już od samego początku dzisiejszych notowań dynamicznie spada. W momencie tworzenia tego wpisu spadek sięga 20%, nawet więcej. Bardzo dynamicznie eksplodują CDS-y na Credit Suisse. To pokazuje, że ubezpieczenie na wypadek bankructwa tego banku silnie rosną w cenie, czyli inwestorzy boją się, że słabym ogniwem jest Credit Suisse, że on jest zarażony, że wkrótce będzie on musiał przechodzić negatywne, wkrótce będzie mógł być takim zaczynem, który spowoduje rozlanie się kryzysu także na Europę, ponieważ CDS-y w ogóle na sektor bankowy w strefie euro bardzo wyraźnie rosną, jak widzimy ostatnie dni, a także ta dzisiejsza sesja przynosi nam bardzo silny wzrost ubezpieczeń na wypadek problemów europejskiego sektora bankowego. Ten wykres to dobitnie pokazuje. Ale mamy kolejne wykresy i kolejne raporty pokazujące, co się może stać na inflacji w perspektywie średnio- i długoterminowej. Inflacja co dalej w perspektywie, gdyby się okazało, że mamy do czynienia ze sporym kryzysem bankowym. I na przestrzeni wielu ostatnich lat, ostatnich dziesięcioleci,
przygotowano raport, z którego wynika, że w sytuacji, kiedy doszło do kryzysu bankowego, na przestrzeni kolejnych 2 lat mamy do czynienia raczej z tendencją na spadek inflacji, że procesy dezinflacyjne będą się pogłębiały i ten wykres, który jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje, plus ten sam raport badał, jak zachowuje się PKB. No i w tym wypadku także widać, że te zjawiska negatywne występują, ale raczej szybciej się kończą niż zjawisko pogłębienia procesów dezinflacyjnych, co pokazywał wcześniejszy wykres. Więc myślę, że warto sobie odpowiedzieć, zapamiętać te wykresy, wnioski z nich płynące, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej z inflacją w skali globalnej, jaki może być wpływ kryzysu bankowego, paniki i wyprzedaży w sektorze bankowym na procesy gospodarcze typu inflacja i PKB. No i oczywiście te zagrożenia, te paniczne nastroje przekładają się na perspektywy co do stóp procentowych. Widzimy oddalenie perspektywy na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych jutro, ponieważ rynek wycenia już teraz tylko 35 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, więc jest 50 tylko procent szansy, że jutro będzie 50 w górę w strefie euro, a nie 100% jak wcześniej rynek zakładał. I rynek także oddala moment szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro i że ten cykl ma być o 75 punktów bazowych wyżej oddalonych na stopach procentowych niż jest to teraz, gdy wcześniej rynek zakładał grubo jeszcze powyżej 100 punktów bazowych. Dla Stanów Zjednoczonych implikowana stopa procentowa pokazuje tylko, że rynek wycenia 18 punktów bazowych jeszcze wyżej implikowanej stopy procentowej, więc naprawdę te ostatnie godziny jeszcze znowu oddalają perspektywę podwyżek stóp procentowych. Te zmiany zachodzą jak w kalejdoskopie, więc w kolejnych godzinach mogą być znowu kolejne zmiany tego wskaźnika. Warto być tego świadomym. No i oczywiście w perspektywie tego roku ma rynek już dyskontować obniżki stóp procentowych. W przyszłym tygodniu mamy Fed, więc przed Fedem niezwykle ważne zadanie, jak będzie interpretować zjawiska o inflacji, rynku pracy i te związane z kryzysem bankowym, który się rodzi na naszych oczach dla Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie obligacje są dzisiaj znowu bardzo silnie kupowane. Rynek zastanawia się, czy Fed nie będzie musiał znowu zacząć zwiększać bilans. Poznaliśmy dzisiaj dane o inflacji producenckiej dla Stanów Zjednoczonych, które bardzo wyraźnie pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, więc odpowiedź na pytanie, co dalej z inflacją, bardzo wyraźnie widać po wskaźniku inflacji producenckiej. To zjawisko, jakim jest dezinflacja, tutaj silnie widać, jak bardzo dynamicznie spada ten wykres i ta inflacja bardzo ładnie, moim zdaniem, wyprzedza to, co się będzie działo w Europie w kolejnych miesiącach. Jak znamy z doświadczenia, szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych wypada około 3 do 4 miesięcy szybciej niż w Europie, więc te dynamiczne spadki inflacji prawdopodobnie w Europie będziemy obserwować na początku letnich wakacji, bądź też w połowie letnich wakacji w Europie, czy oczywiście także w Polsce. Poznaliśmy wskaźnik New York Empire, który był gorszy niż skrajnie pesymistyczne prognozy. To naprawdę jest warte odnotowania. Widać to bardzo wyraźnie na wykresie. Poznaliśmy twarde dane o sprzedaży detalicznej dla Stanów Zjednoczonych. Były one dokładnie takie jak prognozy, więc z tej strony nie ma jakiegoś negatywnego zjawiska. Obserwowaliśmy także dane o produkcji przemysłowej dla strefy euro, ale to są dane już historyczne za styczeń, więc nie mają większego znaczenia, ale były lepsze niż zakładały prognozy. No i jak teraz zachowuje się rynek, mając na uwadze tą wielką wyprzedaż banku Credit Suisse, który się dzieje w Europie. Amerykański dolar silnie się umacnia, ta dynamika jest duża, bardzo wyraźna, plus dodatkowo jutrzejsze ECB powoduje, że zmienność implikowana na rynku opcyjnym dla euro-dolara silnie rośnie. Widzimy to na następnym wykresie. Euro-dolar naprawdę mocno tąpnął i będziemy prawdopodobnie testować ostatnie minima. Jest to ściśle powiązane teraz z zachowaniem europejskich spółek, więc widać, że wyprzedaż prowadzą inwestorzy z zagranicy, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, a sam indeks Standard & Poor dzisiaj w momencie tworzenia tego wpisu rozpoczyna swój handel oczywiście niżej, głęboko poniżej 3900 punktów, więc znowu rodzi się szansa na to, że będziemy świadkami testu średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym w okolicach 3730 punktów. Te wykresy bardzo ładnie to pokazują.
Ten poziom 3900 punktów cały czas jest punktem odniesienia, ale nie udaje się go utrzymać, dlatego też to są negatywne zjawiska dla Wall Street, ale także spadek rynkowych stóp procentowych powoduje, że relatywnie lepiej zachowuje się indeks Nasdaq i taka zmiana, taka relatywna siła może się pogłębiać. To zjawisko także było obserwowane w 2020 roku, gdzie spadek rynkowych stóp procentowych także powodował, że spółki technologiczne zaczęły się zachowywać zdecydowanie lepiej. Indeks giełdowy w Europie, DAX, zobaczymy, czy utrzyma dzisiaj poziom 15 tysięcy punktów. Ten poziom jest moim zdaniem cały czas niezwykle interesujący i rynek surowcowy, ponieważ na spadku rentowności amerykańskich obligacji znowu silnie zyskuje cena złota. Złoto dynamicznie tworzy nowe ekstrema, ale przez inwestorów jest obserwowana teraz nowa zależność umocnienia amerykańskiego dolara i równoległy wzrost cen złota, a to według inwestorów jest interpretowane bardzo źle. To jest bardzo złe zjawisko, jeżeli równolegle rośnie cena złota i rośnie amerykański dolar. Być może rynek naprawdę się czegoś boi i przed nami jakaś paniczna wyprzedaż na rynkach ryzyka. Warto być tego świadomym. Równolegle cena miedzi przebija swoje ważne wsparcie $8650 i to jest bardzo zła wiadomość dla ryzyka. Plus obserwujemy spadek ropy naftowej, a na razie naruszenie poziomu $70. Jeżeli ropa naftowa utrzyma dzień poniżej $70, to będzie to zaproszenie do gwałtownego spadku nawet w rejonie $55. Zakończy się konsolidacja, która była budowana od 3 miesięcy, a rynek uwielbia takie sytuacje i zwiększa się w takiej sytuacji szansa na dynamiczny ruch spadkowy, który będzie także sprzyjał procesom dezinflacyjnym. Warto o tym pamiętać, że przeniesienie się spadku ceny ropy naftowej na przyszłą inflację będzie bardzo duże, a to także będzie sprzyjało temu, żeby stopy procentowe już nie poszły tak bardzo w górę, więc prędzej czy później rynek ryzyka przypomni sobie o tej zależności ze spadającą ropą naftową, ale myślę, że to dopiero będzie na początku kwietnia, bądź też na początku handlowania czerwcowym instrumentem pochodnym. I na koniec Bitcoin, który także bardzo dzielnie się broni i myślę, że jest to także pochodna tego, że te rynkowe stopy procentowe spadają i że jest szansa na spadki w ogóle stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ale poziom $25 tysięcy cały czas jest w grze i się broni. Każde wyjście powyżej $25 tysięcy to jest wielka zachęta do tego, żeby ruszyć do następnej fali mocnych wzrostów. Jest na to duża szansa, rynek widzi tworzącą się świecę tygodniową, widzi obronę wcześniejszych wsparć, to, że wczoraj już zostały naruszone te ważne poziomy. Widać, że każde przejście $25 tysięcy tworzy także na wykresie półroczną formację odwracającą tendencję, formacje odwrócone RGR, a to naprawdę zachęca do tego, żeby była możliwość ruchu nawet w okresie $35 w krótkoterminowej perspektywie. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, co się wkrótce stanie na Bitcoinie i czy Bitcoin czasem nie będzie wyprzedzał zjawiska, które będą się działy na rynkach ryzyka na całym świecie, jak już się wyszumią te wszystkie negatywne informacje, które się teraz dzieją na naszych oczach. Drodzy Państwo, teraz mamy bardzo ważną sytuację, ponieważ inwestorzy zaczynają wyceniać kryzys bankowy już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. I jeszcze raz przypomnę, na dole tam jest link do specjalnego raportu poświęconego temu, co dalej z bankami po upadku Silicon Valley Bank. Dlaczego ten bank upadł? Czy jest winny temu tylko ruch bardzo dynamiczny na stopach procentowych? No i oczywiście, które banki są znowu najbardziej teraz zagrożone, na które warto zwracać uwagę, które mogą być zarażone i paść efektem domina i w sytuacji, kiedy się ten kryzys rozleje, które są zagrożone także w innych częściach świata. Warto się z tym raportem zaznajomić. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu na tym bardzo zmiennym rynku. Pozdrawiam!